Początek nowego roku to zwykle czas zmian i postanowień. Coraz więcej osób za cel w nowym roku uznaje przejście na określoną dietę, która to przybliży ich finalnie do wymarzonego celu, czyli super sylwetki. Niewielu osobom się to jednak udaje. No i można zapytać, dlaczego tak się dzieje? No i aby dowiedzieć się tego, poznaj 5 typowych błędów, które każdego roku popełniają ludzie, którzy chcą szybko schudnąć w nowym roku. Gotowa? No to zaczynamy. Wiele osób uważa, że ćwiczenia doładowują ich metabolizm. Chociaż ćwiczenia nieco zwiększają tempo metabolizmu, może to być tak naprawdę mniej niż myślisz, bo badania pokazują, że osoby o umiarkowanej wadze i z nadwagą mają tendencję do przeceniania liczby kalorii spalanych podczas ćwiczeń. Ci sami ludzie mogą również przeceniać poziom swoich ćwiczeń, bo w jednym badaniu 29% uczestników założyło wyższy poziom aktywności fizycznej niż w rzeczywistości mieli. A nie wiem, czy ty wiesz, ale im więcej wykonujesz określonego rodzaju aktywności, tym bardziej adaptuje się do tego twoje ciało, aby dopasować się do wzrostu aktywności fizycznej i marnując przy tym jak najmniej energii podczas wykonywania tego ćwiczenia. A im więcej tej aktywności jest, tym mniej energii jest potrzebne, aby ją kontynuować. Efekt to jest taki, że ludzie często myślą, że spalają więcej kalorii robiąc aeroby, niż to ma miejsce w rzeczywistości. Jedzą więcej niż powinni, aby utrzymać wystarczający niedobór kalorii. I nie zrozum mnie źle, ale ćwiczenia nadal mają kluczowe znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia i mogą pomóc w utracie wagi. Niemniej jednak dobrze jest zrozumieć, ile ćwiczeń wykonujesz, ile kalorii pozwalają ci one spalić. Jasne? Aha. Przez wiele lat konwencjonalną radą było to, żeby jeść co kilka godzin, aby zapobiec głodowi i spadkowi metabolizmu. Jednak może to prowadzić do spożywania większej ilości kalorii, niż potrzebuje organizm w ciągu dnia. Możesz też nigdy nie czuć całkowitej pełności. Jeden przegląd badań wykazał, że jedzenie tylko 2 do 3 posiłków dziennie może mieć takie skutki jak zmniejszenie stanu zapalnego i mniejsze ryzyko przybierania na wadze. Zalecenie jedzenia śniadania każdego ranka, niezależnie od apetytu, również wydaje się nie do końca trafne, bo w jednym badaniu poproszono kobiety, które zwykle nie jadły śniadania, aby dodały posiłek przed 8:30 rano przez 4 tygodnie. Odkryto, że te, które jadły śniadanie, spożywały więcej kalorii każdego dnia i przybierały tym samym na wadze do końca badania. Jedzenie tylko wtedy, gdy czujesz głód, wydaje się być kluczem do utraty wagi. Mały posiłek powoduje niewielki skok metaboliczny i nie trwa zbyt długo, natomiast duży posiłek powoduje większy skok, który trwa dłużej, jednakże pod koniec każdego dnia są one równoważone względem spalanych kalorii. Wow! Diety ketogeniczne i niskowęglowodanowe mogą być bardzo skuteczne w odchudzaniu u niektórych osób. Badania pokazują, że mają tendencję do zmniejszania apetytu, co często prowadzi do spontanicznej redukcji spożycia kalorii. Wiele diet niskowęglowodanowych i ketogenicznych dopuszcza nieograniczoną ilość tłuszczu, zakładając, że wynikające z tego tłumienie apetytu utrzyma kalorie na wystarczająco niskim poziomie, aby schudnąć. Jednak niektórzy ludzie mogą nie odczuwać wystarczająco silnego sygnału, aby przestać jeść. W rezultacie mogą spożywać zbyt wiele kalorii
próbując utrzymać deficyt kaloryczny. No i jeśli spożywasz duże ilości tłuszczy w jedzeniu lub napojach i nie tracisz na wadze, to może pomóc próba zmniejszenia spożycia tłuszczu. Spożywanie pożywnych pokarmów jest dobre dla zdrowia i utraty wagi. Jednak nadal możesz spożywać więcej kalorii niż potrzebuje Twój organizm. Co więcej, możesz nie otrzymywać odpowiedniej ilości białka, węglowodanów i tłuszczów, których potrzebujesz, aby wesprzeć swoje wysiłki na rzecz utraty masy ciała. Badania pokazują, że śledzenie tego, co jesz, może pomóc Ci uzyskać dokładny obraz spożycia kalorii i składników odżywczych. Jedno badanie wykazało, że osoby, które rejestrowały swoje jedzenie raz dziennie, traciły o 0,63 więcej masy ciała miesięcznie niż osoby, które rejestrowały posiłki raz w miesiącu. Osoby, które rejestrowały posiłki i treningi częściej, również traciły więcej na wadze. Bo problem polega na tym, że jeśli nie śledzisz tego, co spożywasz, to z czasem zaczniesz jeść coraz więcej, a utrata masy ciała zatrzyma się. Musisz wiedzieć, że utrata masy ciała obniża poziom leptyny hormonalnej, która sygnalizuje mózgowi, że jesteś syta i równocześnie zwiększa poziom greliny, która po prostu stymuluje głód, a to potrafi zaburzyć odczucie głodu. Przetworzone produkty o niskiej zawartości tłuszczu lub dietetyczne są często uważane za zdrowe wybory, które mogą pomóc Ci schudnąć. Mogą jednak mieć efekt odwrotny. Wiele z tych produktów jest naładowanych cukrem, aby poprawić ich smak. Na przykład 170-gramowe opakowanie jogurtu smakowego o niskiej zawartości tłuszczu może zawierać 23,5 grama po prostu cukru. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom zaleca, aby przykładowa dieta 2000 kilokalorii obejmowała mniej niż 12 łyżeczek dodanego cukru dziennie. Przed kupnem produktów typu 0 tłuszczu upewnij się, że produkt nie jest naładowany cukrem lub innymi dodatkami i że na pewno jest mniej kaloryczny niż jego wersja standardowa. Sprawdź także rozmiar porcji. Czasami po prostu lepiej jest zjeść jedną porcję bardziej satysfakcjonującego, pełnotłustego produktu i unikać dodatkowych kalorii z cukru w wersji niskotłuszczowej. Bo pamiętaj, że tłuszcz daje takie uczucie satysfakcji po spożyciu, a jeśli produkty są mniej satysfakcjonujące, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że możesz zjeść ich po prostu dużo więcej, aby coś właściwie poczuć. Zamiast produktów o niskiej zawartości tłuszczu lub dietetycznych staraj się wybierać kombinacje pożywnych i minimalnie przetworzonych produktów. Jeśli to możliwe, wybieraj owoce i warzywa, w tym odmiany w puszkach i mrożone, ponieważ są one naturalnie niskotłuszczowe, ale również pełne składników odżywczych. Jasne? Aha. I teraz, gdy już wiesz, gdzie popełniasz ewentualne błędy, to w tym wideo przedstawię Ci 5 kroków, jak zacząć odchudzanie nawet po 40, a nawet po 50, a nawet po 60. Zatem oglądaj.